Największa katastrofa morska Morza Czerwonego wydarzyła się w 1991 roku, gdy prom pasażerski Salem Express wraz z setkami pielgrzymów wracających z Mekki zatonął u wybrzeży Safagi. Mówiłem o tym w jednym z naszych odcinków, więc zostań do końca, bo jeszcze o nim będzie mowa. Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku historia równie imponującego pod względem wielkości promu pasażerskiego El Khafein. No to zaczynamy. Historia promu El Khafein sięga 1967 roku, kiedy to został zbudowany w stoczni Birkenhead w Wielkiej Brytanii. Oryginalnie nosił nazwę Ulster Queen, a później przechodził kolejne zmiany nazw: Al Kahera, Alaeddin, Posejdonia, aż osiągnął swoją ostateczną nazwę Al Khafein. Był to prom pasażersko-samochodowy o imponujących wymiarach: 115 metrów długości, 16,5 metra szerokości i 4,5 metra wyporności, co czyniło go całkiem okazałą jednostką o napędzie dwóch 12-cylindrowych silników diesla. Osiągał on prędkość 17 węzłów. Prom posiadał prawie 430 koi, a na swój pokład zabierał niemal 600 pasażerów oraz 140 samochodów. Jego tragiczny koniec nadszedł 22 listopada 2005 roku, kiedy podczas podróży z Hurgady do Dżedah w Arabii Saudyjskiej statek napotkał rafę Abu Nuhas. Kolizja z nią spowodowała pożar w maszynowni, który szybko się rozprzestrzenił. Pomimo ewakuacji załogi, która składała się z 58 osób, statek dryfował przez morze. Oczekiwano, że wkrótce zatonie, jednak tak się nie stało, więc rząd zdecydował się skierować go w kierunku rafy Shabsher, niedaleko Safagi, w którą uderzył i w wyniku tej kolizji zatonął, obracając się stepką do góry. Wrak zatem spoczywa u podnóża rafy, częściowo będąc z nią zespolony. Ze względu na swoje położenie, czyli częste występowanie średnich i silnych prądów morskich, a także falowanie, często słyszy się o trudnych warunkach do nurkowania w tym miejscu. Nie jest to zatem tak popularne miejsce jak oddalony o około kilometr wrak Salem Express, o którym filmy znajdziesz na naszym kanale. Niektóre relacje mówią o tym, że wrak wygląda, jakby się miał w każdej chwili zapaść. Związane jest to z odwróconym położeniem oraz wydobywającymi się z jego wnętrza dźwiękami metalicznego skrzypienia. My podczas nurkowania nie słyszeliśmy akurat żadnych odgłosów. Wpływanie do dalszych zakamarków wraku, czyli głębsza penetracja, nie jest w tym przypadku ze względu na bezpieczeństwo wskazana, dlatego wpływając do środka pokazujemy tylko część jego wnętrza, aby móc bezpiecznie wypłynąć. Jeśli podoba Ci się to, co oglądasz, zostaw ślad w postaci łapki w górę oraz subskrypcji kanału. Oraz koniecznie daj znać w komentarzu, czy chcesz, aby na naszym kanale pojawiały się filmy z nurkowań w innych wrakach. Wracając do naszego nurkowania, warto wspomnieć, że wrak znajduje się na głębokości 20 paru metrów. Podczas zanurzania trafiamy najpierw na stępkę, która jest zanurzona na głębokości około 8 metrów. Przy odpowiedniej pogodzie i braku prądu wrak ten dostępny jest także dla nurków poziomu podstawowego. Ok, wypływamy zatem z wnętrza i kierujemy się w stronę rufy. Oczywiście postaramy się zaglądnąć do wszystkich zakamarków, które mijamy po drodze. My mieliśmy szczęście, ponieważ prąd był bardzo delikatny, natomiast w sytuacji, gdy jest silniejszy, wówczas należy uwzględnić to w zespole biorącym udział w danym nurkowaniu, a konkretnie jego doświadczeniu. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo silne prądy powinny dyskwalifikować nurkowanie w tym miejscu.
Jeżeli chodzi o atrakcyjność samego wraku, to zdania są podzielone. Część nurków twierdzi, że wrak jest bardzo ciekawy i ma wiele miejsc, w których warto się zatrzymać. Inni z kolei uważają, że jest dosyć monotonny. A ty? Co o nim sądzisz? Daj znać w komentarzu. Obiektywnie należy stwierdzić, że materiałów, w tym filmów z nurkowania we wraku Al-Khafein w sieci jest raczej niewiele. Znacznie większym zainteresowaniem wśród nurków cieszy się wrak promu Salem Express, zlokalizowany około kilometra od miejsca, w którym aktualnie nurkujemy. Długość wraku, jak wcześniej mówiłem, to 115 metrów, a my zbliżamy się do jego końca, czyli rufy. Są wraki, które są bogate w życie podwodne. Akurat Al-Khafein nie należy do nich. Za chwilę ponownie wpłyniemy do wnętrza wraku. Wrak Al-Khafein zatonął niemalże 20 lat temu, dlatego też wiele elementów zachowało się w bardzo dobrym stanie. I ja wiem, że część osób stwierdzi, że to po prostu kupa złomu. I po części jest to prawda, jednak ten złom nie został celowo zatopiony, tak abyśmy my teraz mogli sobie nurkować w ciekawym miejscu. Ten złom to następstwo pewnego wydarzenia, które nie powinno mieć miejsca. No dobrze, czas zatem powoli opuścić wnętrze wraku w celu poszukania jakiegoś życia wokół niego. Wpływając kątem oka widziałem błazenki, więc chętnie do nich podpłynę. Kto z Was wie, jak potocznie nazywamy te oto błazenki? Po drodze jeszcze zauważyłem murenę, więc do niej podpłynę. Tymczasem zapraszam Cię do obejrzenia filmu o największej tragedii morskiej Morza Czerwonego. Widzisz na ekranie link do filmu o Salem Express. Dzięki niemu poznasz nie tylko historię tego wydarzenia, ale odbędziesz wspólnie z nami podróż do jego wnętrza. Tymczasem to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!